wyroki śmierci przychodziły z Berlina. W jednym szeregu ustawiali pod takim deszkami, ustawiali te skazane, a naprzeciwko stawali oni, taki zespół do rozstrzeliwania był. Ja pracowałam w czasie okupacji w ZWZ-cie, Związku Walki Zbrojnej. I ten Związek Walki Zbrojnej, w którym ja pracowałam, miał dla niepoznaki lokal na ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Więc w tym mieszkaniu na Mokotowskiej, na pierwszym piętrze, myśmy mieli komis. No jak to komis, każdy mógł przyjść. W tej sali głównej tego mieszkania były, wie pan, takie do kupienia, jakieś sukienki, jakieś tam takie rzeczy, już nie pamiętam jakie, wystawione jak w sklepie, że niby się przychodziło do sklepu. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że myśmy nie wiedzieli, że w tymże mieszkaniu, w którym nam wynajęli pokój, ma kuchnię i też pokój i radiostację inna konspiracyjna organizacja. Była wpadka tamtej organizacji konspiracyjnej, mianowicie zaaresztowali człowieka na prowincji, który jechał do nas, jechał i go tam wyśledzili, a on jechał do centrali zdać sprawozdanie z tego, jak ta konspiracja tam funkcjonuje i co się dzieje. Włożył te adresy, do których przyjechał do Warszawy, jako łącznik ZWZ-u, przyjechał do Warszawy, a tu w tej kamizelce miał adresy, do których jechał do Warszawy, między innymi nasz adres. No więc oni go oczywiście rozebrali, wyjęli wszystkie papierki, które miał i już mieli wszystko. Siedziałyśmy najpierw w tak zwanej przejściówce. To było, tam wsiadzało się wszystkich więźniów, jak przychodzili z zewnątrz. I to była taka kwarantanna też, że siedziało się tam 2 tygodnie. Oczywiście stamtąd się jeździło do Gestapo na przesłuchania na Szucha. Jak ja byłam na Szucha, to na Szucha odbywało się tak, że trzymali nas w piwnicy, w takim pokoju zakratowanym już, w której był taki napis po niemiecku, że zabrania się rozmawiać. I tam siedzieli wszyscy jeden koło drugiego, nie można było mówić nic, bo jak się mówiło, to przychodził Niemiec i walił po twarzy, ale stamtąd wołali nas pojedynczo już na górę, na pierwsze piętro, gdzie był właśnie ten sztab Gestapo i tam odbywało się przesłuchanie i bicie tych, którzy nie chcieli nic mówić albo za mało mówili. I to bicie to było też specjalne, jak to u Niemców było wszystko bardzo przemyślane i urządzone. Więc jak mieli bić, mnie też tam bili w tym Gestapo, to jak mieli bić, to był taki specjalny stołek, czy no stołek, bo to nie mogę inaczej nazwać, w którym kazali się kłaść na brzuchu i tłukli po prostu. Tłukli pejczem, takim pejczem jak u nas ma się na konia, wie pan, takim skórzanym pejczem, takim warkoczykiem na końcu, szeregiem warkoczyków na końcu. Ze skóry oczywiście wszystko. Więc tym oni walili, a przedtem kazali się położyć brzuchem na takich jakichś noszach czy czymś takim. Chcieli, żebym wydała całą organizację, w której byłam. To jasne, to oni po to bili, żeby to im powiedzieć. No ale szczęśliwie udało mi się im tego nie powiedzieć. Chociaż oni bardzo dużo wiedzieli, to trzeba powiedzieć. Byli ludzie, którzy za pieniądze donosili, wie pan.
i Żydów, i konspiratorów, i byli ludzie tacy w Warszawie. Były egzekucje na Pawiaku. Kobiet może to w tej mierze jeszcze wtedy nie dotyczyło, ale wśród mężczyzn, działaczy, były egzekucje, które się słyszało u nas, bo nasz żeński Pawiak był obok męskiego Pawiaka. Wyprowadzali ich na podwórze i rozstrzeliwali. Także to było. Była strażniczka polska, strażniczka, ja chyba o niej opisałam, która zapewniała nam wszystkim kontakt z domem. Jak ja już siedziałam jeden dzień, to na drugą dobę ona przyszła do mnie i powiedziała mi, strażniczka, co ona w ogóle ryzykowała, powiedziała mnie, jak chcesz, to napisz list do rodziców, to ja im zaniosę. I tak się stało. Ja napisałam i ona im dostarczyła, jak już nie wiem, ale im dostarczyła. Ona pracowała oczywiście w naszej konspiracji w ZWZ-cie i robiła takie rzeczy. Była odważna. Po chyba roku spotkałam ją jako więźniarkę w Ravensbrücku. Jednak ją dopadli i zamknęli też. Mój ojciec odważył się i poszedł do Gestapo i powiedział im, że czego chcą od mojej córki. Ona jest jeszcze, dopiero skończyła szkołę, ona jest niczemu niewinna, to co panowie od niej chcą. Poszedł, żeby mnie uwolnili, że to jest taka... A oni powiedzieli jemu, że pan bardzo źle wychował tą córkę. I trudno, ona już będzie siedzieć i będzie więziona i tak dalej. Musiał się pan lepiej starać, bo pan tą córkę bardzo źle wychował. Miałyśmy najmłodszą z nas, naszego transportu, która nazywała się Basia Pietrzak. Otóż to była naprawdę małoletnia, która naprawdę brała udział w konspiracji w Warszawie. Chyba na Pradze, wydaje mi się. I bardzo mądra dziewczynka, która miała nie więcej jak 15 lat, jak ją aresztowali. Czyli była dzieckiem. Coś między 14 a 15 lat. No i ona siedziała całą wojnę z nami. Kazimiera Pobiedzińska siedziała z matką. I wie pan, za co one siedziały? One siedziały za to, że, jak one mówią w ich relacjach, spadła doniczka z balkonu i obok przechodził Niemiec. A no, u nas to wydaje się tak, że one chyba, ta była dziewczynką, miała 17 lat najwyżej, że ona rzuciła na głowę temu Niemcowi tę doniczkę. No to wyobraża sobie pan, to wlecieli na górę, tam skąd ta doniczka spadła, Gestapo, natychmiast zabrali ich od razu i ją też. Najgorsze z tego wszystkiego jest to ilość tych ludzi, która tego nie przeżyła i która zginęła w tym wszystkim, tak, czy owak, czy pod wpływem bicia, czy na choroby jakieś straszne, które już zaczęły się w obozie, zakaźne. Przecież nie było żadnej higieny, ci niby czyści Niemcy. Nie można było się tam umyć. Trzeba było w zimie iść na powietrze, przed blok, żeby się umyć, bo tam była taka okrągła rzecz do mycia, gdzie całym tym były krany z wodą, zimną oczywiście wyłącznie, i trzeba było wyjść, rozebrać się, jeżeli ktoś miał odwagę się rozebrać na zimnie, powiedzmy w zimie, i tą zimną wodą umyć się. Więc niestety większość ludzi była zdolna tylko do umycia twarzy, wie pan, nosa i twarzy. No bo jak to się rozebrać publicznie i się myć zimną wodą w zimie, na przykład, gdzie śnieg leży na tym. Wyroki śmierci przychodziły z Berlina. W Berlinie były te całe akta każdej z nas i oni przeglądali, siedzieli sobie ci SS-mani, przeglądali te akta i robili wyrok śmierci.
I ten wyrok śmierci szedł do komendantki obozu, zresztą bardzo miłej pani Langefeld. No i egzekucja następowała. Przyjeżdżała taka kampania egzekucyjna. Stawali w szeregu, w jednym szeregu ustawiali pod takim deszkami, ustawiali te skazane, a naprzeciwko stawali oni i strzelali. Mieli taka kampania specjalna, taki zespół do rozstrzeliwania był. Sprowadzali go z Berlina i on przyjeżdżał, to już było wiadomo, tam donosili takie lauferinki tak zwane, znaczy, które miały wolny przepływ, donosiły, że oni przyjechali i to był już sygnał, że będą rozstrzeliwania. Że ja się nigdy nie odważyłam na to, żeby pójść rozmawiać z ludźmi, którzy mają być rozstrzelani na zajutrz. Muszę powiedzieć, wie pan, że miałam do siebie wielkie pretensje, ale uważałam, że w owym czasie, mając te, no będąc dosyć bardzo młodą jeszcze osobą, że nie dam rady, rozmawiać z taką osobą, która już wie dzień przedtem, że następnego dnia ją wezmą, postawią pod ścianą i będą ją rozstrzeliwać. No, nie miałam odwagi na to. Przy tym to były moje koleżanki i przyjaciółki, z którymi już odbyłam kawał tej kary, tego więzienia, tego obozu, tego wszystkiego. Były takie, które miały tą odwagę, które spędzały z nimi noc. No. A my tylko tyle, że oczywiście nie mogłyśmy spać i siedziałyśmy, ale trudno było, bo nie miałyśmy doświadczenia. Teraz jako lekarz mam już doświadczenie, jak rozmawiać z ludźmi skazanymi tak czy inaczej na ten. Ale wtedy to przecież to, wie pan, to było trudno się zbliżyć w ogóle do takich ludzi. Miałam jednak, ile ja miałam lat? Chyba 18 albo 17, coś takiego. Na apelu porannym, gdzie wszystkie bloki stały tam na Lagerstrasse, więc na tym apelu porannym auzjerka, znaczy ta urzędniczka niemiecka, auzjerka, chodziła od bloku do bloku i wymawiała kilka nazwisk, prawda? Powiedzmy, przychodziła do naszego bloku rano odebrać apel tak zwany, że tam ta przewodnicząca tego bloku musiała zdać raport, ile ma ludzi, kto tam umarł, kto tego, wie pan, taki raport, jak to w wojsku jest. No i taka SS-manka ten raport przyjmowała, no i później te skazane już przychodziła i wywoływała na tak zwane forne, czyli do tej dyrekcji obozu. No i tam już się nimi zajmowano, to już nie wiem jak, ale tego samego dnia słychać było strzały i rozstrzeliwali. Właściwie na tej Lagerstrasse, na tej głównej ulicy, ona miała taki rodzaj takiego występku, takiej małej uliczki bocznej. I na tej bocznej uliczce rozstrzeliwali, co było słychać w całym obozie. Z obozu się wyjeżdżało na różne roboty, brukowanie dróg, różne ciężkie roboty. No i jak tą auzjerką, która jechała z panem, była Binz, no to ona nie żałowała sobie, ona biła tak, wie pan, bez potrzeby, że tak powiem. Szła koło takiego całego, wie pan, to znaczy w piątkach stojącego bloku i biła, jak przypadło tą page taki na konia miała w ręku, skórkowy, no i biła. Najgorsze było, jak biła po nogach, wie pan, bo nogi były gołe i zwykle bose w obozie, przeważnie. No czasem na zimę dostawało się drewniaki, ale przeważnie nogi były bose. Więc na mrozie na przykład pamiętam moje bose nogi cierpiące na śniegu prawie. Był mróz i śnieg leżał
i my bose byłyśmy. One wszystkie to były młode, przystojne dziewczyny. I Binz, i te Auzierki, które u nas były. Ładne dziewczyny, młode, tak niezrozumiałe. Jak pan na nią spojrzał, to pan nigdy nie uwierzył, że ona chodzi z pejczem i bije te rumiane, takie pyzate, rumiane dziewczyny. Też takie prostackie też były takie w tym SS, takie po prostu gdzieś tam ze wsi czy z małych miasteczek, takie nieokrzesane też były, ale wszystkie umiały świetnie bić.